No dobra, myślę, że możemy powoli zaczynać. My jesteśmy kryptopiratami. Jak widać na załączonym obrazku jest nasza czwórka, ale Bary, nasz kryptodegański pomiot w szczeluści, wyczuł dzisiaj za dużo krwi z ulicy i musieliśmy go schować do katakumb, przypiąć pasami. Jak opiekunka pozwoli, to może się jeszcze dzisiaj pojawi, zobaczymy, bo jest bardzo niebezpiecznym degenem. Przed wami Wawa oraz Markus. Razem prowadzimy taką społeczność w Polsce, która skupia się na tradingu, wyszukiwaniu też perełek. No i budujemy sobie to powoli. Myślę, że z coraz lepszą skutecznością. Rzuciliśmy taki temat McDonald's czy Lamborghini. Ja już 2 lata temu na UST zbankrutowałem, zaczynałem od zera, więc już byłem bliski tak naprawdę tego, że wybierałem sobie którą funkcję w tym McDonaldzie mogę pełnić. Myślałem zawsze o tym, żeby myć sałatę, bo jednak jesteśmy przy tej sałacie. No i uzbierałem dosyć dużo kapitału. Nie pracuję w McDonaldzie, ale przy rybach. W Norwegii zrobiłem kilka znowu razy X-ów i wróciłem do gry. Także myślę, że tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, gdzie rynkiem rządzą emocje. Jesteśmy teraz, jeszcze 3 dni temu ludzie myśleli, że Rafał Zaorski może mieć rację, że ten short pęknie. Dzisiaj już ludzie myślą, że on jednak nie pęknie i Rafał może zaraz mieć cały czas czerwone światło zapalone. To tylko pokazuje, w jakim miejscu na rynku jesteśmy i gdzie te emocje są skumulowane. I najtrudniejszym elementem na tym rynku jest realizacja i czy ty się ze mną zgodzisz, Markus, że realizacja jest najtrudniejsza? No na 100%. Ja sam mam do tej pory z tym chyba największy problem na zasadzie przetrzymania pozycji, nie? No bo często jest tak, że zajęliśmy dogodną pozycję, widzimy, że jesteśmy w zajebistym miejscu na wykresie, no i wierzymy, że złapaliśmy, czy jak gramy longi, że złapaliśmy to low, czy jak gramy shorty, to złapaliśmy ten high i wierzymy w to zawsze, że wyciągniemy tego maksa i zamkniemy w przeciwnym kierunku na najniższym albo najwyższym poziomie. No jednak rynek robi tak często retesty, market makerzy tak mają te algorytmy zakodowane, że one po prostu grają pod to, żeby jak najczęściej powybijać nam stop lossy, powybijać nam BE tak zwane, czyli zabezpieczenie naszych pozycji w momencie wejścia, żebyśmy my po prostu tego nie zarobili, więc ja osobiście ustalam sobie, ile chcę dziennie bądź tygodniowo zarobić i nie patrzę na to, w jakim momencie na wykresie jesteśmy, tylko jeżeli mam ten cel osiągnięty, zamykam wykres, cieszę się tym, że zarobiłem, a że to poleciało dalej w kierunku i mógłbym zarobić więcej, to tak naprawdę mam to gdzieś, bo jeżeli znowu pewne warunki na rynku zostaną spełnione i będę mógł na nowo wejść w pozycję, to zarobię znowu. Tylko tutaj warto wspomnieć, że Markus jest graczem głównie na tak zwanych futuresach. Zresztą kilka dni temu odpalił pozycję 100 eterów oficjalną. Szkoda, że nie wytrzymałeś tego longa. Chyba wczoraj zamknąłeś, nie? Nie, zamknąłem go przed NBX-em, no bo widziałem możliwość, że jeszcze mogą zejść troszeczkę w dół poniżej 2900, no i zeszli tam na chwilę, chyba tam było 2800, chyba 50 czy tam 60, no ale że już byliśmy tutaj w drodze na NBX-a, też podczas tego NBX-a nie chciałem być w pozycji, to po prostu zrealizowałem na delikatnym zysku i po NBX-ie będę szukał na nowo wejścia, nie? Wawa, ty raczej bardziej spot, czyli tutaj u ciebie będzie chyba ważniejszy ten timing wyjścia z tego rynku. Jak, ty bardziej sobie szukasz pracy w McDonaldzie, czy jednak wybierasz Lambo, jak się zrealizujesz perfekcyjnie, bądź też nie? Znaczy, ja osobiście jestem realistą, więc wiem, że może, no jak widzicie, nie jestem... W Maku cię nie przyjmą? Tak, no raczej mnie nie przyjmą. Jak widzicie, jestem dość młodą osobą, nie mam 30 ani 40 lat, nawet nie mam 20, więc ja też nie obracam tak gigantycznym kapitałem, choć i tak myślę, że jak na swój wiek
mam już całkiem niezły, mam już całkiem niezłą ilość asetów do obracania i realnie jestem w stanie na przykład zarobić na to Lambo, ale to by się skończyło tym, że będę już, że nie będzie mnie stać na jego utrzymanie. Więc no rzeczywiście ja jestem bardziej spociarzem, też trochę działam przy airdropach, może nie tak bardzo jak mój prelegent wcześniejszy, ale no tak, dla mnie najważniejsze będzie wyjście takie całościowe z rynku. No i to wyjście jest, tak jak powiedziałem przed odpowiedzią Markusa, bardzo, bardzo powiązane z emocjami, bo często jest tak, że my sobie zakładamy jakąś strategię i później sami się tej strategii nie trzymamy. No i teraz jakby według was, bo jakby my mamy jakieś tam swoje założenia i wiecie, no czy my mamy rację, czy też nie, to życie zweryfikuje, bo nie ma ludzi, którzy nie popełniają żadnych błędów. Według mnie trzeba mieć jakieś założenia, żeby przede wszystkim w coś wierzyć, bądź też nie. Jakby my raczej idziemy tą cyklicznością. Czy Markus, ty uważasz, że będzie trochę inaczej? No te ETF-y jakby trochę zniekształciły, ale to tak, trochę tak jak też świeczka Elona zniekształciła poprzedni cykl, jakby, ale rozumiem, że my się opieramy na tej cykliczności, czy ty masz jeszcze jakąś inną wizję, Markus, na temat tego, co się docelowo wydarzy, bo rozumiem, że nie zakładamy jeszcze, że hossa już jest za nami, tylko jeszcze jesteśmy w trakcie. Jak najbardziej jesteśmy w trakcie. Ja powiem tak, w 2018 roku miałem taki moment, gdzie zacząłem wątpić w głównie Bitcoina, bo ja przede wszystkim najczęściej rozgrywam Bitcoina z racji tego, że ma po prostu większą płynność i jest mniej podatny na manipulacje i jakieś tam wybicia jak altcoiny. No i wtedy zwątpiłem w tego Bitcoina, tak? I teraz sobie obiecałem, że nigdy więcej nie zwątpię. I nawet jeżeli przez ostatnie kilka tygodni docierały do mnie informacje, że no teraz już będzie inaczej, tak, że większość innych grup, innych traderów będą się wcześniej realizować, to mnie tak jakby uświadcza w tym, że ta cykliczność będzie zachowana, że ten trend na rynku krypto, no wydaje mi się, że on zadziwi wszystkich i będzie kurwa totalny rozpierdol, bo ja zauważyłem w ostatnim czasie, że po prostu większość osób już zaczyna w to wszystko wątpić. I to mnie przekonuje w to, że trzeba myśleć inaczej niż większość, grać przeciwko swoim emocjom, dlatego ja w to nie zwątpię i wierzę w to, że cykliczność będzie zachowana, a nawet możliwe, że podczas tego cyklu no, Bitcoin nas jeszcze pozytywnie zaskoczy. To było bardzo emocjonalne wyznanie, bardzo mi się ono podobało. Jestem zajęty. Ale tutaj, żebyśmy mieli jasność pewną, my nie jesteśmy omnibusami, też popełniamy błędy. Zresztą myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć rok temu, jaką największą stratę zamknąć na pozycji, tak, że przytrzymałeś to psychicznie i podjąłeś decyzję o tym, żeby to zrobić? No nie będziemy tutaj kwotami rzucać, tak, ale to było 50% depo, które bardzo, bardzo, bardzo mocno zabolało. No ale potrzebowałem rok czasu, żeby tą stratę aż odrobić. Także no kilka takich negatywnych decyzji, bardziej może emocjonalnych. Ale ty zagrałeś przeciwko sobie. Tak, przeciwko sobie, bo to wiesz, to miało być tak, że ja odpaliłem pod wybicie shorta, no możemy powiedzieć, tak, jak Bitcoin zaczynał swój rajd. 8 stycznia. Tak, pomimo moich analiz, gdzie udało się przewidzieć rozpoczęcie ruchu Bitcoina co do dnia, to... Ja posłuchałem twoich analiz i odpaliłem 60 elek. No, a ja wtedy przy wybiciu odpaliłem Degen Shorta, bo wiedziałem, że no przecież musi kurwa zretestować. I tak jakby sam zawsze mówię, że kurwa, no przecież krypto nic nie musi, tak? Jak Bitcoin ruszy, to kurwa nie ma sufitu, on napierdala, a ja kurwa głupi mówię, chuj, on musi przetestować. Wawa, ty maturzysta tegoroczny, jakby nie słuchaj starszego kolegi, bo nie wyjdziesz na dobrych ludzi. Jaką największą stratę przytrzymałeś albo sytuację, która rzeczywiście spowodowała, że musiałeś, nie wiem, bo ja na przykład przytulam drzewa, tak na marginesie, polecam pójść do lasu, przytulić sobie drzewo, porozmawiać z nim, ono cię wysłucha.
czasami odpowie. A ty masz jakiś sposób? Znaczy, no ja to chodzę na spacery bardzo długie i samemu, żeby wszystko przemyśleć, a największą stratę, no ja ją zrealizowałem koniec końców, to na poprzedniej hossie, no to na lewarach, no to miałem bardzo dużo elek, no i to musiałem zamknąć, no i rzeczywiście następną hossę, zanim rozpocząłem, to musiałem odpracować ten kapitał, żeby móc zainwestować w spota ponownie. Ale to tak samo ta poprzednia hossa, Bessa, jakby wejście w tak zwany beer market, to też wszystko właściwie się spięło w cykliczność. Zobaczcie, że trochę tak jest, że jak tam Bitcoin zrobił nowy szczyt, później tam trochę spadło, to w sumie wszyscy myślą, że jednak idziemy do góry, każdy zapomina trochę o tej cykliczności, potem się wszyscy dziwią, że nagle kasa znika i tak naprawdę w pewnym sensie, bo ja się tak czasami nad tym zastanawiam, że rzeczywiście, jeżeli ta cykliczność jest prawdą i zawsze będzie ogrywane według cykliczności, to jest aż za proste. To jest jak trochę Simpsonowie. Mówią ci... Ale to jest proste, to my sobie wszystko komplikujemy, bo my chcemy znaleźć coś na wykresie innego niż kurwa widać. A to wszystko jest widać, wszystko jest czytelne, tylko nasz umysł, no tak jakby nie pozwala nam w to uwierzyć, że to może być takie proste. No kurwa jest, zagrajmy to co widać. Wawa, powiedz mi, jak ty wśród swoich rówieśników, no bo jesteś w Łodzi uznanym młodym Rockefellerem, kiedy rówieśnicy biorą od rodziców 100 zł na imprezę, ty wyciągasz potężne pliki pieniędzy. Jak to jest odbierane wśród twoich rówieśników? Bo w sumie mnie to ciekawi, jak rówieśnicy, tak wiadomo, że ktoś może do tego, może ci zazdrościć i tak dalej, ale też jesteś, wydaje mi się, sorry, że tak może zabrzmi słodko, mądrym chłopakiem, naprawdę o dużej, szerokiej wiedzy, też przede wszystkim historycznej, więc myślę, że nie jesteś traktowany jako taki, zarobiłem do siebie raz i jestem kozakiem, tylko gdzieś tam tą ciężką pracą udaje ci chyba to w miarę osiągnąć, nie? No tak, tutaj właśnie, no właśnie wśród moich znajomych, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie jestem postrzegany jako taka osoba, która właśnie raz się dorobiła na jednym strzale i ma siano po prostu, bo ludzie widzieli, ile ja pracy w to włożyłem, bo naprawdę ostatnie takie 4 lata miałem, moje 4 lata wyglądały tak, że oprócz szkoły, to ja całkowicie, mogę dosłownie powiedzieć całkowicie cały mój wolny czas poświęcałem na edukację, na czytanie o krypto, tradowanie, szukanie nowych rzeczy, więc nie wiem, ile wypierdziałem w krzesło właśnie podczas tego okresu, ale myślę, że to są tysiące godzin. No i też jako my, że prowadzimy pewną społeczność, gdzie też dajemy jakieś sygnały, jakieś tam momenty wejścia, wyszukujemy tego spota. Nie wiem, czy w ogóle na NBX-ie kiedykolwiek była jakaś grupa, ja nie chcę nazywać naszą grupą sygnałową, bo nie jesteśmy, uważam, grupą sygnałową, ale też rzadko się mówi o tym, że gdzieś tam w głowie zostaje to, że jeżeli ty dajesz jakiś call tak zwany albo jakieś zagranie, no to bierzesz odpowiedzialność, współodpowiedzialność, właściwie bierzesz tą współodpowiedzialność, czy nie bierzesz za innych osób, jeżeli mówisz na przykład, nie wiem, gramy longa na przykład, nie wiem, na Polsce załóżmy. Ja powiem za siebie, ja zawsze biorę za to odpowiedzialność i jest to bardzo trudne zadanie. Ja sam potrzebowałem kilku miesięcy, żeby przekonać tak jakby swój umysł do tego, żeby odważyć się, żeby społeczności dać dobrą zagrywkę, no bo to trzeba się liczyć z tym, że jak stracisz swoje pieniądze, no to wiesz, no gdzieś możesz to odrobić, coś tam zrobisz, tak, to jest twoje. Ty na przykład możesz mieć zasady, że zaangażujesz w zagrywkę tyle, ile możesz stracić. Ale pomimo tego, że społeczności przekazujesz, czym jest money management, jak zarządzać tymi pozycjami, no to zdarzają się takie zagrywki, że emocjonalnie, no on poprzednich 5 zagrań dał pozytywnych, no to teraz też na bank wejdzie, to wjadę all in. No ale akurat zdarzy się tak, że to zagranie nie wejdzie, no i może stracić całe konto, tak? Także ja to zawsze biorę na garba, uczyłem się swojej psychiki kilka miesięcy, żeby sobie z tym poradzić. Znam nawet zajebistego tradera, Maku Pozdro, który no, dziennie robi naprawdę zajebiste wyniki,
ale no, trzeba mieć tą psychikę wypracowaną na tyle, żeby się przełamać i dobrze tej społeczności przekazać ten sygnał i być twardy w swoich postanowieniach, co No, ale mam to jest- nadzieję niedługo Maku się ogarnie. To jest trochę tak, że są typowi, na przykład, że jest sportowiec, skoczek narciarski, który na treningach robi co chwila rekord skoczni i tak dalej. Jak przychodzi już do zawodów, to Zjada są, go trema, nie? no, to są zupełnie inne uwarunkowania psychiczne, bo to też jakby gdzieś tam w pracy z ludźmi, mamy, no, nasza grupa to jest 200 osób na tą chwilę prawie, więc wiecie, no to jest jakaś tam odpowiedzialność i na tej pracy z ludźmi naprawdę to często jest tak, że możesz mieć świetny pomysł, świetne zagrania, ale żeby napisać tą wiadomość, dobra, wchodzimy, to jest naprawdę wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. Powiedz mi w takim razie jeszcze jedną rzecz. No jako taki trader, który na tym rynku jest długo, takie 3 najważniejsze rzeczy, no bo my tutaj chcemy gadać o takich rzeczach, które jakby są tu i teraz, z którymi się borykamy. 3 najważniejsze rzeczy, które mógłbyś powiedzieć osobie, która chce zarabiać na tradingu. Szczegółowość, cierpliwość i wiedza. Szczegółowość, czyli diabeł tkwi w szczególe jednak. Oczywiście, że tak. A ty, Wawa, masz jakieś takie do przekazania 3 mądrości, które sobie gdzieś tam Mądrości od rabina. Nie no, myślę, że przede wszystkim nie poddawanie się, no bo rynek to zawsze potrafi spuścić w pierdol i zawsze pokaże, gdzie jest kogo miejsce, więc myślę, żeby się nie poddawać, no i trenować właśnie swoją psychikę. Czyli być konsekwentny. Tak, być konsekwentnym przede wszystkim. Większość mówi, że my tradujemy przeciw brokerom, przeciw osobom po drugiej stronie. Prawda jest taka, że my tradujemy przeciwko swojej głowie i to trzeba sobie z tym zawsze radzić. No nie, no jakby naprawdę ja wiem po sobie, że czasami układam jakiś w głowie świetny pomysł, świetny plan, który naprawdę, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak narcystycznie, ale okazuje się świetny, a gdzieś po drodze zmieniał go 35 razy i finalnie okazuje się, że albo jestem na minusie, no może teraz już tak nie jest, ale naprawdę, słuchajcie, na poprzedniej hoście to była jedna z moich ulubionych rzeczy, którą robiłem i jedna, która doprowadziła do tego, że przepaliłem cały hajs, to znaczy codziennie zmieniałem swój portfel. Uwielbiałem kupować te coiny i jakby to powiedzieć, redefiniować swój wallet na nowo, no ale jak można zarobić na swoich aktywach, w które niby się wierzy, jeżeli codziennie, albo no może nie codziennie, ale co drugi, trzeci dzień, ja jednak mam inną koncepcję i sobie ten portfel zbuduję inaczej. I słuchajcie, doszło, i to mnie pokarało, doszło do takiego momentu, że tak podam przykładowo, tak, załóżmy miałem, nie wiem, 3 jakieś coiny, które, nie wiem, budzę się w środę, mówię, nie, mam inną koncepcję, jeszcze lepszą, to będzie na pewno o wiele lepsze zagranie, zmieniam te 3 projekty, budzę się następnego dnia, patrzę, a tamte 3 projekty, i to się zaczęła po prostu totalna masakra u mnie, i tamte 3 projekty wybiły. I ja Te, tak, które sprzedałeś. tak, i ja wiecie, co zrobiłem? Keszuję te projekty, które kupiłem i jak ostatni dzban wchodzę, kurde, na lorem. Na szczycie. Na szczycie. I co się stało następnego dnia, albo tam następne 2 dni później? Te projekty, które sprzedałem dlatego, żeby być w tamtych projektach, tamte wybiły, a te spadły. I słuchajcie, ja przepaliłem, no myślę, że no bardzo dużo pieniędzy przepaliłem właśnie w taki sposób, gdzie sam powtarzałem, że najważniejsza jest ta konsekwencja, spokój, taktyka, jakby opanowanie i to było tak frustrujące, jeszcze do tego doszły, jestem alkoholikiem niepijącym 2,5 roku, to też bardzo im pomogło i też nie palę już od 2,5 lat, bardzo mi to pomogło w pewnym sensie... Dobrze, bo nie musimy już rumu przed tobą chować. No musicie. Bardzo mi to pomogło tak naprawdę w zrozumieniu trochę siebie i w tych procesów przede wszystkim emocjonalnych, bo jednak w tym całym rynku krypto no jest bardzo dużo emocji i wtedy jeszcze właśnie paliłem i po prostu, słuchajcie, ja wpadłem, no nie wiem, gdzie ja byłem, ale zawędrowałem gdzieś naprawdę w taki poziom, gdzie już nie chciałbym
kiedykolwiek się tam ponownie znaleźć. I to był jeden z chyba, to nawet na UST, jak straciłem praktycznie całe siano, to nie był to nawet chyba taki moment jak tamten, bo jakby już to był jedyny chyba moment, gdzie praktycznie straciłem wtedy empatię do krypto. Taką, a to wiecie, trudno stracić, nie? W sensie, jak to bardzo kochasz. Właśnie nawet nie przez to UST, tylko przez to, że po prostu zacząłem podejmować szereg decyzji wbrew sobie. Jeszcze to było wszystko podpięte przez narkotyki i to była tragedia. I to pamiętam, że także nie polecam. Nie polecam jakby zażywać i grać. Ja nawet jeżeli komuś się wydaje, że to pomagało mi, też tak się wydawało, to finalnie często się kończy to fatalnie. Prawda, Wawa? No ja nie miałem przyjemności, więc... No i bardzo dobrze. A ty, Markus, jakby też czysta głowa? No jak najbardziej. Ja jak nawet sobie drinkuję i tak dalej, to trading view zamknięte, nie? Czekajcie, bo telefon dzwoni. Tak? Bary może wystąpić? Dobra, to proszę odpiąć pasami i niech chłopak powie swoje 3 grosze. Reżyserka, mamy zgodę, żeby Bary przemówił. GM Warsaw. Dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, jak przygotowałem się do obecnej hossy, która trwa w taki sposób, żeby obecny rynek rozgrywać, nie tracąc żadnej szansy. Pierwsze, komponowanie zróżnicowanego portfolio. Przygotując się na obecną hossę, zrobiłem portfolio, mając po 2-3 pozycje z każdego trendu, w tym AI, gaming czy RWA. Starałem się wybierać takie projekty, które weszły w życie w poprzednim roku minimalnie, aby uniknąć przystałych kotletów i skupić się na nowych rozwiązaniach, emocjach czy trendach, które w zasadzie byliśmy świadomi w poprzednim roku, jeżeli chodzi o trend BERS20. 2. Kryteria wyboru. Każdy projekt poddałem rygorystycznej analizie. Unikałem projektów, gdzie było mniej niż 70% tokenów w cyrkulacji. Czemu? Proste. Sprawdźcie sobie, jak działają memcoiny. Tutaj ludzie nie mają presji sprzedaży, jeżeli chodzi o leki tokenów. Dodatkowo omijam projekty oparte o BSC, gdzie łatwość tworzenia kontraktów często kieruje z niską jakością projektu. Do tego dochodziło analiza white paper pod względem technicznym, by projekt się spinał i miał jakąś wartość dla tokenu. Wykorzystywałem też informacje, czy influ po prostu byli zapakowani w projekt, środki i portfele. Trzy. Realizacja zysków. Po wybraniu projektów obraliśmy sobie scenariusz, że każdą pozycję będę trzymał w większości kilka miesięcy, ale w trakcie będę obcinał kupony, jak dany coin po przeanalizowaniu z piratami wybije mi 1 z 5 tych profitów. Wtedy opcjonalnie 20% tego, co posiadam, będę cashował do stable, ewentualnie do ETH. 4. Adaptacja strategii w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Warto jest zrobić sobie wnioski i nie trzymać się jednej strategii. Polecałbym mieć oczy dookoła otwarte i analizować cały czas rynek. Rozmawiać ze znajomymi o tym, jak widzą obecną sytuację. Ostatni czas nauczył mnie, że lepiej było w ostatnich miesiącach skakać z kwiatka na kwiatek, czyli z trendu na trend, niż trzymać się jednej pozycji. A przykładem może być trend BERS20, czyli nasze zagranie na Mubi, gdzie pierwszy tepek ustaliliśmy na aż x50 w miesiąc i opcjonalnie wykaszowaliśmy 50% całej pozycji, to powiedzieliśmy, że trend powoli się kończy. Po zrobieniu zysków cały trend oczywiście poszedł na dół. Kolejnym przykładem może być trend Pandory, który trwał lekko ponad tydzień, czy ostatni ten RWA rozgrywany przez około 2 tygodnie. Pięć. Nowa strategia. Mając zbudowane już portfolio pod ucinaniem kuponów, teraz koncentruję się na wykorzystywaniu krótkoterminowych trendów. Po założeniu danego trendu i wejściu w pozycję, najtrudniej będzie się jej pozbyć. Biorąc pod uwagę wnioski z ostatnich miesięcy, sprzedaż będę podejmował, gdy zobaczę, że rynek związany jest przykładowo
RWA staje się nasycone i każdy info o nim pisze, wtedy będę szukał drogi, by opuścić powoli statek. Prawdopodobnie na tę grę przeznaczę maksymalnie 2 tygodnie na trzymanie danej pozycji. Dodatkowo zazwyczaj będę rozgrywał około 3 pozycji jednocześnie z jednego trendu, co pozwoli mi na szybkie działanie tego, co się dzieje w danym produkcie. Od razu mówię, że raczej nie polecam tego robić osobom, które nie są full-time crypto, bo po prostu nie nadążą za tym, kto obecnie się gra. Cześć, specjalizacja. Chcę podkreślić wartość bycia ekspertem w jednym obszarze. To jak w branży IT, gdzie specjaliści od różnych technologii są najbardziej wartościowi. U nas działa ten sam schemat. Poznałem wiele osób, które zarabiają tylko na ordynacjach, bądź tylko na stawianiu nodów, czy też small capach w tematyce AI. I pamiętajcie też, że jeżeli skupiasz się w jednym trendzie, np. Tepin, nie będzie on grzany ciągle, ale jeżeli wyczekasz swój moment i odejdziesz od stołu, będziesz wygrany. Wnioski pozostawiam wam. Barry jest naszym fundamentalistą. Jedyny jego minus jest taki, że gryzie ludzi, dlatego tutaj nie wystąpił, ale ogólnie jest naprawdę świetnym fundamentalnym gościem, który rzeczywiście ma bardzo fajne spojrzenie na krypto. No, mieliśmy fajne zagranie właśnie między innymi na Mubi, które no, zrobiło nam wszystkim X50 i fajnie jest zaliczyć X50, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo fajne uczucie. No i w tym filmie została poruszona pewna kwestia, ponieważ jakby ten rynek naprawdę, między innymi też przez to, co się stało z ETF-ami, bardzo, bardzo się zmienia. Jakby możemy wierzyć w tą cykliczność, możemy założyć, że ta cykliczność się powiela, ale zachowania na altcoinach, na trendach się do końca mogą nie powielać. I teraz my podeszliśmy, tak mówię to jakby to powiedzieć szczerze, czy to jest błąd, czy nie wiem, życie pokaże, ale my podeszliśmy przed tą pierwszą falą takich wzrostów, które też zostały dość gwałtownie wbrew pozorom zgaszone, do tego takiego starego grania, wyznaczenia sobie właśnie TP-ków i pod te TP-ki rozgrywanie po prostu danych altcoinów. W tym momencie jakby cały czas staramy się reagować na to, co daje rynek. No i tak jak właśnie Barry wspomniał na filmiku, najprawdopodobniej będziemy fokusować się na próbę rozegrania trendu po trendzie i próbę złapania i znalezienia tego przepływu kapitału, co jest bardzo, bardzo trudne. Nie wiem, czy nam się to uda, zobaczymy, ale po prostu jakby to, co powiedział Barry, że na tym rynku, jeżeli tak naprawdę faktycznie chce się zarobić te pieniądze, no to nie można być po prostu biernym, bo to jest jakby, no nie można być biernym. Oczywiście, wiecie, no jeżeli kupisz bitcoina ktoś tam 10 lat temu i dzięki swojej bierności go nie sprzedał, bo nawet o tym zapomniał, super, tak, ale no w dzisiejszych czasach jeszcze tym, jak jesteśmy pompowani emocjami, trzeba rzeczywiście chyba trochę dynamiczniej podejmować decyzje. Zresztą nawet ty, Markus, jeżeli chodzi o twoje zagrania na dźwigni, ty raczej też jesteś takim traderem, że nie przytrzymujesz pozycji, tylko jakby nie idziesz chyba spać z zamkniętą pozycją, nie? Nie, no dzisiejsza sytuacja na futuresach jest tak dynamiczna, że możemy się rano obudzić i będzie to strata, także no jak chyba większość tutaj zgromadzonych na sali zna to powiedzenie follow the trend, ja wchodzę z trendem, realizuję zysk, następnie później szukam ponownie wejścia w kierunku trade'u, tak, trendu, przepraszam, także no na noc. No chyba, że jest naprawdę już cena bardzo wysoko, ja mam stop lossa zabezpieczonego na zysku, to wtedy zostawię, tak? Ale jeżeli jest to początek budowania pozycji, no są pewne zasady, tak, że kiedy to zostawiam, ale jeżeli gram grubo, typowo pod scalping, to nie ma mowy. Ty, Wawa, jakby uważasz, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o alt sezon, może to być zupełnie inny alt sezon, taki, że nie będzie wszystko pompować, tylko będzie właśnie to bardziej dynamiczne? Myślę, że tak może być z tego powodu, że wiele osób to zakładało, a jak wiadomo, rynek lubi zaskakiwać, więc no i właśnie dużo osób też się na to przygotowywało,
więc No my się sami przygotowaliśmy na to. No i jak się na razie okazuje, no to nie było najlepsze rozwiązanie z możliwych. I tak można było zarobić, jakby się Nie, ale skupowało. zobaczcie, jak te wszystkie wzrosty na danych trendach zostały zgaszone, nie? Jakby to były pompy, jak na przykład RWA, Props, Landix, to wszystko leci i po prostu jakaś ściana sprzedaży. No bo to jest to, co Bary powiedział, tak? No, kapitał przeskakuje z trendu na trend, są trendy gaszone później do zera, nowy kapitał buduje nowy trend. Zobacz, no, poprzednia hossa, tak, to nie pamiętam dokładnie, 400, 500, 600 było tokenów, a teraz mamy kilka tysięcy, tak? Właśnie, bo to jest tutaj, panie reżyserze, można by wrzucić tą tablicę, gdzie po lewej stronie będzie do naszej tawerny kod QR oraz do kanału Krypto, to jest nasz kanał YouTube'owy. Też właśnie na ostatnim odcinku poruszyliśmy temat z naszymi gośćmi, którzy przyjechali, że taka ciekawe spostrzeżenie już na sam koniec. Ja w sumie o tym nie myślałem, że powstaje tyle tych projektów, że wiecie, kiedyś w danym trendzie załóżmy było, nie wiem, 5 projektów, więc jakby to powiedzieć, ten kapitał mógł iść właściwie do każdego trochę z nich, wybierając sobie takiego, załóżmy, lidera. A teraz nie dość, że mamy 101 trendów, to w każdym trendzie mamy 444 różnych coinów, a te coiny jeszcze mają jeszcze jakieś różne rozwiązania wokół siebie i tak naprawdę w tym momencie wydaje mi się, że jest tego za dużo w kontrze do tego, jak ten rynek tak naprawdę chłonny jest. I tym po prostu chciałbym w sumie zakończyć naszą dzisiejszą taką rozkminę na temat rynku. To co, jeszcze do Maka nie idziemy? No zobaczymy. No. Za rok, jeżeli nas tu jeszcze zaproszą, to po ciuchach nas poznają, czy przyszliśmy ładnie ubrani, czy W czapeczkach z Maka. Czy w czapeczkach z Maka. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.